Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym filmie z cyklu Testy radiotelefonów. No dla mnie taki wyjątkowy to będzie odcinek. Jest tutaj paczka, która do mnie przyszła i otrzymałem ją od firmy Baofeng. Zwrócili się do mnie, czy chcę przetestować radiotelefon, no więc się zgodziłem. Jest to pierwszy film, w którym testuję urządzenie otrzymane od producenta, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Do tej pory, jak wiecie, testowałem urządzenia, które sam kupowałem, posiadałem lub koledzy tutaj przysyłali. Teraz właśnie taki pierwszy film, gdzie jest dostarczony przez producenta. Jeżeli będą kolejni chętni, też będę takie sprzęty testował. Cieszy mnie to, że gdzieś ten mój kanał dociera i ktoś na niego zwraca uwagę, także tym bardziej tutaj człowiek widzi, że robi przydatną, powiedzmy, pracę i nie tylko odbierany jest na miejscu, ale i gdzieś za granicą, także już ją rozpakowuję. Jest świeżutka paczka, przyszła przed chwilą, można powiedzieć. I uwaga, na szczęście nie jest tutaj nic popsute. Mamy tutaj znaczek Baofeng DM32UV. Z tego, co pisali mi tutaj z firmy, w momencie jak dostałem od nich to zgłoszenie, pytanie, czy będę się przetestować, że jest to najnowsza wersja tego radiotelefonu, więc tym bardziej jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonowało i jak to będzie działało. Oczywiście zrobię tutaj dwuczęściowy film. W jednym będę chciał opisać wrażenia z samego użytkowania i funkcjonalności. Drugi, to standardowy będzie film z testami radiowymi. Od razu tylko taki szybki przegląd, co mamy w opakowaniu. Jest instrukcja użytkownika w kilku językach. Angielski, włoski, francuski, hiszpański, niemiecki, czyli radio robione tutaj na rynki europejskie. Jest ładowarka ze złączem USB, podstawka. Jest bateria 2,5 Ah, taka duża. Jak pamiętamy, wersję 32 to są te wersje a la Motorola z głośnikiem z tyłu i wkładanym tutaj do baterii radiem z przodu, mającym styki ładowania. Oczywiście już wyciągam samo radio w wersji, nazwijmy, takiej ala wojskowej, czyli z zieloną obudową. I tak jak już wcześniej mówiłem, jest to stylizacja zgodna z Motorolą, z serią APX. Jak tu się to... Coś tu trzeba wcisnąć, coś nie, bo mnie chce... A nie weszło. Aha, bo to jest tutaj przykręcane, przecież ja zapomniałem, tak. To teraz tego nie wezmę, że to jest ta wersja skręcana, tu się szybko baterii nie wymienia. Człowiek tutaj plamę daje. Oczywiście zestaw słuchawkowy, podstawowy, standardowy, słuchawka zakładana tutaj na małżowinę i wkładana na ucha i mikrofon. Antena, taka dosyć długa, mocna. Z tego, co pamiętam, w poprzednim dosyć ładnie ona się sprawowała. I dodatkowo pokrowiec na to urządzenie, bo jak wiemy, tutaj nie ma z tyłu klipsa, więc jest głośnik, więc nie możemy tego przypiąć, więc musi być pokrowiec i nawet jest ładowarka power adapter 100-240 V 1 A, który możemy włożyć zarówno do ładowarki tutaj tej stacjonarnej, czerwone, zielone sygnalizuje nam naładowanie, jak również możemy podpiąć bezpośrednio do radia. Każde złącze USB-C będzie pasowało i będziemy mogli z takiego złącza to nasze radio ładować. To tyle, jeżeli chodzi o zawartość opakowania, czyli standardowa tutaj. Ja się biorę w takim razie za użytkowanie tego sprzętu i za chwilę, mnie to troszkę potrwa, pewnie
kilka dni będę chciał tutaj to przetestować porządnie, a Wy już za chwilkę zobaczycie moje pierwsze wrażenia z użytkowania tego urządzenia. Minęło kilka dni od momentu rozpakowania radia. Już parę uwag, wrażeń z jego użytkowania mam, no więc przejdźmy teraz do konkretów i po kolei będę mówił to, co zauważyłem podczas kilku dni pracy z tym urządzeniem. Pierwsza rzecz, zaczniemy tu od samych oględzin, czyli gabaryty. Radio jest dosyć duże, można powiedzieć, że nawet bardzo duże w stosunku do wielu innych. Czy to jest zaleta, czy wada, to już jest kwestia upodobań. Dla porównania pokażę tutaj Quashengao, który jest jednym ostatnio z bardziej popularnych urządzeń, także widzimy, że no gabarytowo to jest maluszek. Kolejnym takim znanym urządzeniem, gdzie możemy porównać rozmiary, to jest Anytone. No i jako ciekawostka Motorola DM4600 z dużą baterią. No i jeszcze jedno Motorola MTS 2000, bardzo stare radio, ale bardzo fajne. Także tutaj widzimy podobne gabaryty. Jeśli chodzi o noszenie radia, którego musimy dokonywać w pokrowcu, bo inaczej radia do paska nie przypniemy, gdyż jak wiadomo nie ma klipsa. No zobaczymy, jak wygląda tutaj kwestia wagi tego urządzenia. 389 z pokrowcem, który musi być 430. Jak się do tego mają pozostałe modele? 430, 240, czyli połowa, jeżeli chodzi o Quashenga. 100 gram mniej, jeżeli chodzi o Anytone. No i tu nasza duża Motorola też jest lżejsza, 390, i ta najstarsza, która była bardzo ciężka, no tu mamy 566, czyli ta jest troszeczkę cięższa. Czyli jak widzimy, urządzenie jest i duże, i ciężkie. Także jeżeli chodzi o te parametry takie czysto fizyczne, tak ono się tutaj zachowuje. Konstrukcja z wyświetlaczem LCD podświetlanym z przodu, głośnikiem z tyłu, przykręcaną baterią, anteną na złączu SMA standardowo, duża gałka głośności. Głośność nie jest sygnalizowana, poziom głośności nie jest sygnalizowany na wyświetlaczu. Przełączanie kanału, funkcji, klawiatura, styki do ładowania, przycisk nadawania, dwa przyciski funkcyjne, dodatkowe dwa przyciski funkcyjne tutaj, które można programować, dioda wskazująca tryb pracy, złącze ładowania USB-C, no i głośnik. Tak wygląda to urządzenie, jeżeli chodzi o takie elementy zewnętrzne. Odnośnie samej baterii, bateria tutaj, czas pracy jej no, był dosyć długi. Tutaj używałem w trybie oszczędzania energii, oczywiście, to jest włączony ten tryb. Niemniej jednak ta bateria chodziła no prawie 50 godzin. Także tutaj bardzo długo, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście większość czasu to był nasłuch, ale były też momenty nadawania. Także tutaj na pewno jak potrzebujemy mieć urządzenie takie, które cały dzień nam pochodzi spokojnie, no to tego typu radiotelefon się w tym sprawdzi i bez problemu nam będzie funkcjonował. Bateria, czas ładowania wynosi około 5 godzin, także czy to dużo, czy mało. Jej pojemność 2,5 amperogodziny, aczkolwiek jak z jednego z moich filmów możecie znaleźć, pojemność o niczym nam nie świadczy, bo interesuje nas naprawdę w baterii energia, bo ta bateria ma 2,5 amperogodziny i do UV3 też może mieć 2,5, tylko że tam ma 7,4 V, tamta ma 5, więc to są zupełnie inne poziomy. Podawany jest poziom energii tutaj na poziomie 18,5 Wh i to by się potwierdzało
podczas ładowania, gdzie są straty na przetwornicy, która zasila baterię, bo z 5 V musi zrobić 8,4. Także tutaj wychodziło ponad 20 Wh dostarczonej energii podczas ładowania, czyli ten parametr się sprawdził, że ta bateria tą deklarowaną pojemność zapewne posiada, co również pokazało tutaj długość pracy, o której wcześniej wspominałem. Przykręcę ją z powrotem. No tu musimy pamiętać, że bateria nie jest łatwo wymienialna, więc jeżeli chcemy mieć drugą w zapasie, musimy mieć coś, czym ją przykręcimy. Nie jest to tak jak w większości urządzeń, że po prostu wypinamy, wkładamy nową. Tutaj musimy niestety mieć element do odkręcania. Z takich dodatkowych jeszcze informacji, radio, jako że jest to radio DMR-owe, ale nie obsługuje oprogramowania GD77. Wersja chipu, która jest w tym radiu, nie pozwala na pracę tego oprogramowania, także musimy mieć to, co producent nam dostarczył, ten firmware, jaki jest w radiu. Być może pojawią się w międzyczasie jakieś inne, ale to już jest zupełnie temat osobny, niezwiązany jako tako z samym urządzeniem i jego pracą. Teraz może przejdę do następnej części, czyli pokrótce pokażę Wam tutaj funkcję menu. Zrobimy zbliżenie na ekran, żeby to było dokładnie widać. Ekran widzicie kolorowy, LCD z podświetleniem. Podświetlenie jak zniknie, wtedy na ekranie nic nie widzimy. To już jest też w wielu urządzeniach dosyć typowe. I co mamy w tym menu? Menu jest bardzo rozbudowane. W zależności od tego, czy mamy kanał analogowy, czy cyfrowy, pojawiają się tutaj inne informacje. To są kanały, informacje dla kanału analogowego. A tutaj lista dla kanału DMR, czyli jak widzicie jest tego tutaj dużo więcej. Ale przejdźmy do tych ustawień podstawowych. Oczywiście słyszycie prompt głosowy, który jest skanowanie, czyli możemy tutaj skan włączyć, wyłączyć, stworzyć listę skanowania. Dodatkowo mamy skanowanie CTCSS-ów, czyli w tym momencie urządzenie będzie nam skanowało i szukało CTCSS-a. Kolejnym menu jest menu stref. W radiu możemy zaprogramować strefy. W tym urządzeniu są dwie strefy w tej chwili, oczywiście takie dostarczone przez producenta. Ja tutaj tego nie zmieniałem. Strefa pierwsza i demo funkcji. Możemy strefy dodać. Oczywiście musimy nazwać i tak dalej. Wszystkie te rzeczy oczywiście łatwiej jest robić w komputerze, o czym na końcu opowiem. Ustawienia. No i tutaj mamy dużo ustawień. Mamy ustawienia radia, czyli funkcje głosowe, czyli kiedy, jakie tony mają się pojawiać dla poszczególnych elementach. Głośność tonu jest związana z ustawieniem głośności potencjometrem, nie możemy jej zmienić. Funkcje klawiszy, no i tu jest właśnie to, co mówiłem, jakie funkcje możemy przypisać do tych klawiszy bocznych, jak i tych P1, P2. Oczywiście funkcje możemy przypisać dla klawisza po naciśnięciu i po przytrzymaniu. No i lista tych funkcji, jak widzicie, jest duża. Moc, wskaźnik baterii, czyli głosowo nam tutaj odczytuje tokerant, włączenie szyfrowania, wywołanie Vox, przełączanie pamięć VFO, alarm, hotkey, czyli to ustawiamy z programu, co ten klawisz ma robić, wiadomości, kontakty, strefa w górę, strefa w dół, skanowanie, nagrywanie, bo radio posiada też nagrywanie, radio FM, możemy tutaj włączyć, nie ten guzik nacisnąłem, więc wyszedłem z tego menu, wracam, skanowanie, to już mieliśmy, FM radio, info GPS, bo tu oczywiście jest GPS, monitor, czyli podsłuchiwanie, przestawianie VFO, pracownik samotny tryb, blokowanie klawiatury, usuwanie niechcianych kanałów, wysyłanie tonu, wysyłanie APRS, zmiana typu kanału,
tryb oczekiwania, skanowanie CTCSS-ów, ustawianie, wyciszanie, roaming, dodatkowy PTT, bo możemy przypisać jeden z guzików jako PTT dla drugiego VFO i wtedy nie musimy przełączać się między VFO, tylko wciskając inny klawisz uruchamiamy drugie VFO. Wracam, bo tu krótki jest czas wyjścia z menu, dlatego mi to wyskoczyło. Scrambling, przeszukiwanie częstotliwości, tryb, latarka, man down. No i to wszystko. Funkcje na wyświetlaczu, czyli ustawianie ogólnie czasu podświetlenia, wyświetlacza startowego, kolorów czcionek. No ja tu niestety wciskam ten guzik wyjścia z menu i stąd co chwilę wyskakuje. Niektórzy pewnie już zauważą, że menu, sam jego układ zbliżony jest do menu Venytone, Dual Watch język, kierunek wyświetlacza. Z języków mamy angielski, chiński oczywiście. Więcej języków tutaj nie ma. Inne funkcje. Wyłączanie automatyczne radia, timer TX, wspominanie o tym TX, czyli taki sygnał, że za chwilę skończy nam się nadawanie, Vox, Talk-Around, wzmocnienie mikrofonu, krok częstotliwości, oszczędzanie energii, znowu radio FM. To amerykańska funkcja, nie powinno tego w sumie tutaj być. Weather Alarm, czyli alarm pogodowy, ustawianie częstotliwości tonu, ogon, czyli bezgłośne zamykanie squelcha na kanałach CTCSS-em, poziom squelcha, to wszystko. Ustawienia kanału, no i tutaj w zależności od typu kanału mamy ustawienia analogowe lub cyfrowe. No tutaj to już standardowo nie ma co przewijać, ustawiamy częstotliwość, mod, CTCSS-y, nazwy, pasmo, szerokość. W przypadku kanału cyfrowego ustawiamy jeszcze slot, szczelinę i tak dalej. Możemy ustawić ID PTT, kiedy będzie nadawane, bo radiotelefon posiada selektywne wywołania, zarówno Select 5, jak i dwutonowe i DTMF. Oczywiście je muszą być zaprogramowane z poziomu komputera. Informacje o urządzeniu, ID radia, 5-tonowe ID. Jeszcze jest też tryb cyfrowy BDC 1200. To taki tutaj chiński, można powiedzieć, wersja. No i tutaj mamy ustawienia DTMF-a, tego BDC, przepraszam, 2-tone, 5-tone. Oczywiście większość tego i tak musimy ustawić z poziomu komputera. I ustawienia systemu GPS. Odbieramy dwa systemy, czyli GPS i BDS, czyli ten chiński system. Jeżeli chodzi o czułość, dokładność, nie miałem z tym problemu. W miejscu tutaj wewnątrz pokoju, przy oknie, spokojnie już GPS zadziałał, odebrał poprawnie sygnały, także dosyć czułość ma dobrą. Niektóre urządzenia nie chcą niestety odbierać tych sygnałów i jest problem. W przypadku tego urządzenia takiego problemu nie było, także GPS chodzi dosyć dobrze. Wejdźmy jeszcze w kanał cyfrowy. I tu mamy dodatkowe funkcje, czyli wybranie grup rozmównych, wysyłanie SMS-ów, log połączeń. No, a znowu nacisnąłem nie to, co trzeba. Nagrywanie, roaming i GPS i APRS. Funkcji APRS nie sprawdziłem, po prostu nie miałem takiej możliwości, żeby tutaj gdzieś to wysłać, zobaczyć jak to działa. I tutaj to samo mamy w roamingu. Wiadomo, możemy ustawić listę roamingową kanałów. Jeżeli włączymy roaming, one time albo auto, to z tej listy będzie nam sprawdzał, który przemiennik jest najmocniejszy. Jest funkcja nagrywania. Funkcja nagrywania umożliwia nagrywanie zarówno głosu, który odbieramy, jak i to, co nadajemy. Oczywiście tylko w trybie cyfrowym. Jako że u mnie żaden przemiennik cyfrowy w tej chwili w pobliżu nie chodzi, musiałem nastawić tutaj, że tak powiem, częstotliwości troszeczkę nieamatorskie i
Mam parę nagrań. Zobaczę, może coś się uda na szybko odtworzyć. Play. No tutaj był sam szum. Ktoś się bawił radiem. A, nie widziałem. No jak słyszycie, no jakoś 17. słabo tutaj. Zmieniłem kanał guzikiem. Mam duże palce i naciskając jeden naciskam kilka, więc jeszcze raz. Lider. No jak słyszycie, Co tam? każda korespondencja Grupa na odprawę. nagrywa się w oddzielnym pliku, także wszystko funkcjonuje i to jest taka dodatkowa funkcja, jeżeli chodzi o to urządzenie. To tyle z przeglądu menu. Oczywiście urządzenie jest w wersji dostarczanej tutaj na rynek europejski, więc chodzi tylko w paśmie VHF i UHF. Można rozblokować 200 i 300 MB w jednej części odbiorczo, w drugiej nadawczo. Ja tego nie robiłem. Chcę przetestować to urządzenie w takiej wersji, jakim jest dostarczane. To rozblokowanie można również zrobić z poziomu oprogramowania. Jest tam taka opcja. W tej wersji dostarczonej urządzenie posiada odbiornik częstotliwości z pasma lotniczego. Nie wiem, czy ja tutaj coś odbiorę, jeżeli chodzi o te pasmo z tej anteny. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nie testowałem tego z anteną zewnętrzną jeszcze. To zrobię w drugiej części, gdzie będą pełne testy. Natomiast jeżeli chodzi o antenę wewnętrzną, no to słyszycie, tutaj bardzo słaby sygnał, blokada się otworzyła. Nie miałem problemów z odbiorem w paśmie lotniczym. To w przypadku większości tych urządzeń jest dosyć problematyczne, zwłaszcza przy silniejszych sygnałach. Także tutaj to chodziło dobrze i odbierało dobrze. Zobaczymy, jak będzie na antenie zewnętrznej. No w tej chwili mamy śladowe sygnały, nic mocniejszego tu nie idzie, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, jak byśmy to odbierali, jakby to było słychać, gdyby stacja była silniejsza. No nie będę czekał tutaj na te sygnały, bo szkoda czasu. To tyle, jeżeli chodzi o przegląd menu. Sam radiotelefon ma dosyć dużo funkcji, które są opisane w tym manualu. Oczywiście są funkcje takie typowe dla radiotelefonów profesjonalnych, czyli na przykład man down, work alone, czyli tryby, w których jeżeli nie będziemy co jakiś czas korzystać z urządzenia czy czegoś wciskać, to wyślę sygnał alarmowy. Jest możliwość oczywiście ustawienia zarówno w trybie cyfrowym i analogowym zablokowania radia, odblokowania. Także wszelkie tego typu funkcje tutaj w tym urządzeniu są. Także całe to menu, instrukcje, jakie oprogramowanie jest dosyć mocno rozbudowane. Jest możliwość pracy w trybie analogowo-cyfrowym, analogicznie jak do paru innych urządzeń, czyli w tym momencie urządzenie na przykład nasłuchuje dwa rodzaje, a nadaje od razu w trybie, w którym mamy ustawiony jako pierwszy. Jest tu ten typ A plus D, D plus A na przykład. Oczywiście są listy połączeń odebranych, nieodebranych, wywołań, połączenia prywatne. No wszystko to, co oferują nam tryby cyfrowe. Tutaj w tym funkcjonuje. Jest radio FM. Jak wiecie, radio FM ogólnie nie testuję. Tych broadcastingowych. To jest jako dodatek w większości urządzeń. Instrukcja bardzo długa. Po angielsku. To, co na początku mówiłem o innych językach. W innych językach jest tylko wykaz danych technicznych. Także cała instrukcja jest w wersji angielskiej. I wszystkie tutaj te możliwości. Możemy też nawet ustawić kierunek wyświetlacza. Może być do góry nogami ustawiony. Także multum funkcji. Wszystkie potrzebne
zarówno w pracy amatorskiej, jak i nie tylko. Tutaj są. Możemy ustawić to, czego w tej chwili nie pokazywałem w menu, a jest coś takiego. Możemy ustawić odbiór wszystkich grup na danym cyfrowym kanale lub tej, które mamy tylko ustawioną na liście. Niestety to, co tutaj w tym momencie uważam za wadę i to w następnym firmware'ze firma powinna koniecznie zrobić, czyli tryb monitor. W trybie cyfrowym, tak jak mamy to większość urządzeń, ustawiamy tryb nasłuchu i niezależnie jaki jest color code, jaki jest slot, jaka grupa, wtedy urządzenie nam odbiera. Czyli możemy sobie słuchać ruchu na danym cyfrowym kanale. I ta funkcja, uważam, w zastosowaniach amatorskich jest bardzo przydatna i powinna być. Ja nie znalazłem tu takiej opcji ani w instrukcji, ani w oprogramowaniu. Jedyne co możemy, to tylko ustawić tryb, czy słucha danej grupy, czy nie. Ale pozostałe elementy takie jak color code i slot muszą być ustawione. Przynajmniej tak to u mnie zadziałało, więc twierdzę, że nie ma tutaj funkcji monitora kanału cyfrowego. Oczywiście mamy opcję podaną tutaj szyfrowania. Szyfrowanie jest w trybie ARC4, AES-128 i AES-256. Nie miałem możliwości przebadać tutaj kompatybilności tego. No jak słyszycie, coś się odzywa na paśmie lotniczym. Nie miałem możliwości przetestowania tego niestety z innymi urządzeniami, więc o tym się tutaj niestety nie wypowiem, aczkolwiek to jest rzecz przez amatorów raczej niestosowana, a do tego typu zastosowań te radio jest głównie przewidziane. No tak, przerzucam tutaj instrukcję. Oczywiście możemy też z pliku CSV wrzucić tutaj listę kontaktów do tego urządzenia. Także jest też taka opcja i wtedy będą się wyświetlały informacje o danym kontakcie, jakie są zawarte w tej liście. Z parametrów urządzenia 4000 kanałów, 800 plus 50 000 w CSV kontaktów, odstęp międzykanałowy 25 i 12,5, czyli narrow, stabilność 2,5 ppm, no i pozostałe parametry, na przykład moc 841, to sprawdzimy w drugiej części, typy modulacji, parametry radiowe, ale to już tak jak powiedziałem w drugiej części, jeżeli chodzi o czułość i tego typu inne rzeczy. Z takich moich, nazwijmy to uwag, mogę to powiedzieć, tak. No to co już powiedziałem, brak monitora w trybie cyfrowym. Blokada potrafi czasami trochę klapać, ma zbyt małą histerezę, uważam, i w tym momencie troszeczkę przy słabszych sygnałach ona zaczyna nam tutaj zamykać się i otwierać, więc to powinno być poprawione. Chyba w wersji analogowej tego radia to troszeczkę inaczej funkcjonowało, tak przynajmniej mi się wydaje. Kolejna taka rzecz, nie wiem czy będę tutaj w stanie Wam to zademonstrować. No i teraz nam się coś odezwało. I teraz, czekam, jak coś się... O, widzicie? To jest to, co chciałem pokazać. W momencie, jak była otwarta blokada, nie mogę zmienić z trybu VFO na tryb pamięci i odwrotnie. Oczywiście nie mogę tego zrobić tylko w tym aktywnym VFO. W tym drugim, no czekamy, żeby się coś pojawiło. No nie było problemu. Także w momencie, jeżeli jest otwarta blokada na danej częstotliwości, kanale, nie jesteśmy w stanie przełączyć tutaj tego trybu. To taka uwaga do poprawienia również w kolejnych wersjach firmware'u. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tutaj takie podstawowe rzeczy tego urządzenia. Za chwilę będę chciał Wam pokazać parę rzeczy związanych z oprogramowaniem. Jeszcze krótki taki pogląd na samo urządzenie. Złącze standardowe na 2 jacki, takie jak we wszystkich urządzeniach, także tutaj wszystko będzie pracować. Antena jest dosyć długa, dosyć skuteczna.
Oczywiście można też podpiąć każdą standardową antenę ze złączem SMA. Tutaj akurat nie ma najmniejszego problemu. Antena ze złączem SMA żeńskim będzie tutaj pasowała, czyli tak jak w większości podobnych urządzeń. Ostatni rzut i przechodzę teraz do krótkiej prezentacji oprogramowania, które tutaj dostarcza producent. I jestem tutaj już w programie. Jak spojrzycie, ci, którzy znają, to też układ oprogramowania jest podobny do jednego ze znanych nam tutaj radiotelefonów. No i co mamy? Podstawowe dane, jeżeli chodzi o kanały. Możemy te kanały sobie tutaj programować ze wszystkimi parametrami. Czy to kanały analogowe, czy kanały cyfrowe. Jak widać, wszystkie możliwości tutaj są wstawione. Jest tryb TDMA Direct, czyli do pracy bez przemienników. I to, co powiedziałem, nie widzę tutaj nigdzie trybu, w którym można sobie słuchać wszystkiego, co na danym kanale cyfrowym się dzieje. Tej opcji tutaj nie ma. Mam możliwości wyłączenia nadajnika na danym kanale, żeby był tylko kanałem nasłuchowym i to, co mówiłem, LoneWork i APRS Receive, jak i nadawanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie miałem możliwości tego przetestowania. Kanały, ustawienia VFO A, VFO B, no ale to wiadomo, że będziemy to zmieniali bezpośrednio z radia. Ustawianie stref, skanowania, tutaj robimy właśnie te listy skanowania. Ustawiamy tryby, jakie tego skanowania są. Roaming, czyli strefy, nazwijmy to roamingowe, możemy sobie tutaj zaplanować i kanały, które radio będzie obsługiwało. Informacje o radio, no tutaj dużo tych informacji niestety nie ma, nie wiem czemu. I opcje, no i tutaj ustawiamy wszelkie rzeczy związane, jak nam radio tutaj ma pracować, czyli co po włączeniu, jakie alerty, tryb pracy wyświetlacza, GPS, nagrywanie, tryb cyfrowy, czyli podtrzymywanie wywołania, format SMS, prekarier i tak dalej. Czy radio ma dekodować, czy możemy pozwolić na nasłuchiwanie przez nasze radio po zdalnym wywołaniu, co ma być wyświetlane na wyświetlaczu i wszelkie informacje. Tryb pracy, czyli to, co po włączeniu się pojawia. Można ustawić też, że tylko będzie tryb kanałowy, nie będzie VFO. To takie bardziej profesjonalna wtedy wersja. Ustawienie pozostałych rzeczy, czyli tu m.in. Vox, Tail Noise Reduction, ton do otwierania przemienników, wzmocnienie mikrofonów, skanowanie w trybie VFO i tutaj mamy zakresy, w jakich można sobie skanować, to możemy sobie ustawić. Wtedy radio może skanować po wycinku pasma albo po całym. No hasła, byśmy chcieli do odczytywania, zapisywania i po włączeniu tryb Lone Worker, czyli jak to mówiłem, jeżeli pracownik sam jest, musi co jakiś czas wcisnąć, jak nie radio wyda odpowiednie dźwięki. No i tutaj menu, co w menu ma się pojawiać, czy wszystkie rzeczy, czy tylko wybrane. Funkcje klawiszy, czyli ustawianie wszystkiego do klawiszy, jak mają funkcjonować po długim czy po krótkim naciśnięciu. One Key Operation, czyli tu możemy sobie przypisać do pewnych klawiszy lub kombinacji pewną funkcję, jak widzicie. I ustawienia APRS-u, których nie miałem możliwości przetestować. I oczywiście tu APRS jest tylko w wersji cyfrowej. No i ustawienia tutaj trybu DMR, czyli ID, gdyż radio może mieć kilka różnych ID. To jest przydatne, jeżeli używa tego kilka osób na przykład. Do grup, czyli grupy, w których możemy się kontaktować, wywoływać. Private call, połączenia
Możemy tutaj też takie dodawać, czyli wywołania po numerze indywidualnym. Grupy odbiorcze, listy tych grup, bo z grup, tutaj tych to grup one są tworzone. Oczywiście tryb pracy emergency, tutaj klucze do szyfrowania, to są przykładowe klucze wrzucone przez producenta i do tych trybów, do których podałem, czyli AS256, AS128, ARC4 i tryb taki użytkownika, czyli funkcjonujący między tymi tego typu radiami. Krótkie wiadomości gotowe, które też możemy wysyłać. No i te selektywne wywołania, o których mówiłem wcześniej przy pokazie radia. Tutaj możemy sobie ustawić te wszystkie selektywne wywołania. Jak również listę kontaktów analogowych z numerami ID. No to się by przydawało do trybu Select 5. To tak wygląda to oprogramowanie. Oczywiście jest opcja też regulacji urządzenia i zmiany pewnych parametrów pracy tego urządzenia, czyli te częstotliwości, oczywiście po wpisaniu haseł serwisowych. Oprogramowanie, jak widzicie, jest dosyć proste. Wszystko w nim można ustawić. Wszystkie opcje są dostępne, nawet te, których nie mamy bezpośrednio dostępnych z klawiatury w urządzeniu. To chyba tyle, jeżeli chodzi o oprogramowanie. I w tej części to by było chyba wszystko, co miałem Wam opowiedzieć na temat tych krótkich w sumie testów parodniowych, tych moich wrażeń z użytkowania tego radia. Parę jeszcze rzeczy takich właśnie odbiorczych, parametrycznych będzie w drugiej części filmu, którą za kilka dni pewnie również tutaj zaprezentuję. A na tą chwilę dziękuję za uwagę, za oglądanie tej części. Zapraszam do obejrzenia drugiej, gdzie sprawdzimy to urządzenie pod kątem technicznym, parametrycznym i jeszcze parę słów na jego temat tam powiem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.